Cześć wszystkim, z tej strony Kitin i zapraszam Was na moją kolejną wideorecenzję. Tym razem przyjrzę się mikrofonowi pojemnościowemu Reloop Spodcaster. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że głos, który właśnie słyszycie, został nagrany przy użyciu tego mikrofonu oraz został obrobiony w programie Audacity. W opakowaniu oprócz samego mikrofonu znajdziemy przewód USB, który posiada pozłacane końcówki, statyw biurkowy, który składa się z 3 części, metalowej podstawy, pod którą znajdują się pionkowe podkładki niwelujące wszelkie drgania, a także zapobiegają przesuwaniu się statywu po biurku. Uchwytu, w którym siedzi mikrofon, jest on wykonany częściowo z gumy, która ma za zadanie niwelować wszelkie drgania i tym podobne, oraz metalowej rurki, która łączy te dwa elementy w całość. W pudełku znajduje się także płyta CD z oprogramowaniem oraz krótka instrukcja w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Sam mikrofon ma wymiary około 148×65×56 mm oraz waży 350 g. Jego asymetryczna konstrukcja może źle wpływać na to, kiedy będziemy chcieli zamocować ten mikrofon w koszyku antywstrząsowym. Całość ma wysokość około 25 cm oraz waży niespełna 645 g i prezentuje się w następujący sposób. Mikrofon ten jest wykonany w całości z dobrej jakości plastiku, a metalowa siatka chroni jego membranę. Charakterystyka tego mikrofonu jest jednokierunkowa, co oznacza, że zbiera on większość dźwięków tylko z jego przedniej części. Instalacja mikrofonu jest naprawdę bardzo prosta i opiera się tylko i wyłącznie na podłączeniu mikrofonu do portu USB naszego komputera. Na przodzie mikrofonu widnieje logo producenta oraz nazwa modelu, a także pokrętło do regulacji głośności oraz czerwona dioda, która powiadamia o pracy mikrofonu. Producent zaleca, aby ustawić owe pokrętło na 3/4 maksymalnej wartości. W tylnej części mikrofonu widnieje jego nazwa, natomiast w dolnej części znajduje się port mini USB. Ok, więc mikrofon mamy już omówiony, dlatego przechodzimy do najważniejszego punktu tej recenzji, czyli do testów jakości tego mikrofonu oraz porównania z popularnym i często polecanym mikrofonem Zalman ZM-Mic 1. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma sensu porównywać tych mikrofonów, gdyż Reloop to zupełnie inna półka cenowa, ale po prostu chcę pokazać różnicę jakości nagrywanego dźwięku przez te mikrofony. To jest test nagrywania mikrofonem Reloop Spodcaster. Mikrofon znajduje się około 10 cm od moich ust. Mówię do mikrofonu w normalny sposób, nie krzyczę do niego, nie mówię też do niego szeptem. Mikrofon znajduje się na fabrycznym statywie, czyli tak jak go teraz widzicie na ekranie. Jest on podłączony do portu USB 2.0 w komputerze, bezpośrednio z tyłu płyty głównej. W Windowsie czułość mikrofonu jest ustawiona na 90, natomiast pokrętło na mikrofonie jest ustawione prawie na maksymalną wartość. Na moje oko jest to również około 85-90%. Dźwięk nagrywam programem Audacity. Jest to dźwięk surowy, bezpośrednio z mikrofonu, w żaden sposób nie utrzymiony, ulepszony i tym podobne. Na koniec chciałem jeszcze dodać, że nie mam tak zwanego pop filtra. Mimo prawie maksymalnych ustawień zarówno w mikrofonie, jak i w systemie Windows, mikrofon nie jest wcale taki głośny. Możliwe, że to wina mojego egzemplarza. Jeżeli ma ktoś ten mikrofon i nie ma problemu z jego słabą głośnością, to proszę o napisanie o tym w komentarzu. Dźwięk nagrany tym mikrofonem zalecam wzmocnić np. w programie Audacity. A to jest test nagrywania mikrofonem Zalman ZM-Mic 1. Mikrofon znajduje się około 5 cm od moich ust. Ustawienia mikrofonu macie podane teraz na ekranie. Mikrofon jest również podłączony bezpośrednio do zintegrowanej karty dźwiękowej na płycie Asus P8 Z68V Pro Gen 3. To jest test nagrywania mikrofonem Zalman ZM-Mic 1. Mikrofon znajduje się około również 10 cm od moich ust. Mówię do mikrofonu w normalny sposób, nie krzyczę do niego, nie mówię też do niego szeptem. Mikrofon jest podłączony bezpośrednio do zintegrowanej karty dźwiękowej na płycie Asus P8 Z68V Pro Gen 3. Ustawienia tego mikrofonu macie obecnie wyświetlone na ekranie. A teraz zapraszam Was na szybkie podsumowanie. Zalety mikrofonu to dobra jakość nagrywanego dźwięku, niska ilość nagrywanego szumu, pokrętło do zmiany regulacji głośności, łatwość instalacji oraz moim zdaniem dosyć ciekawy design. Natomiast do wad mogę zaliczyć to, że mikrofon nagrywa dosyć cicho oraz to, że jego asymetryczna konstrukcja może nie pozwolić nam na montaż tego mikrofonu w koszyku antywstrząsowym.
Jeżeli szukasz mikrofonu do domowych, lecz trochę bardziej zaawansowanych celów, to mogę z czystym sumieniem polecić ten mikrofon. Spisuje się on świetnie podczas rozmów na Skype, TeamSpeak, czy nagrywaniu wszelkiej maści komentarzy oraz podcastów. Jeżeli zależy Ci na głośno nagrywającym mikrofonie, to musisz poszukać innego modelu lub wzmacniać programowo dźwięk nagrywany tym mikrofonem. Reloop S Podcaster dość dobrze wyłapuje dźwięki z otoczenia, np. moją klawiaturę mechaniczną z przełącznikami Cherry MX Blue. Słychać ją bardzo dobrze w tle, kiedy np. rozmawiam na TeamSpeaku. Ale nagrywa on te dźwięki dość cicho, o czym mogliście się przekonać słuchając nagranie testowe. Z tego co mi wiadomo, ten mikrofon jest wrażliwy na sygnał BTS-ów, dlatego jak macie takie urządzenie gdzieś w pobliżu swojego domu, w ten czas musicie szukać innego mikrofonu, gdyż podczas nagrywania tym mikrofonem w obecności takiego BTS-a mogą Wam się nagrywać piski, które potem ciężko usunąć z nagrania. Pamiętaj, że jak masz jakieś pytanie odnośnie recenzowanego sprzętu, to zadaj je w komentarzu, a na pewno Ci na nie odpowiem. To już wszystko w tej recenzji, ja się z Wami żegnam, cześć i do kolejnego razu.